Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest dzisiaj ze mną Paulina Saczuk, 16-krotna mistrzyni Polski, mistrzyni Europy, zdobywczyni Pucharu Świata, aktualna wicemistrzyni Europy oraz reprezentantka Polski w kickboxingu. Bardzo dzień dobry, cześć Paulino. Cześć, dzień dobry wszystkim. Paulino, mam takie pierwsze pytanko, dlaczego w ogóle kickboxing? Bo mi, jako osobie, która nigdy wcześniej nie trenowała sportu walki, kojarzy się to bardziej jako taki sport, może to brzydko zabrzmi, ale zarezerwowany dla mężczyzn, gdzie jest siła, gdzie trzeba mieć jakiś tam kontakt fizyczny z przeciwnikiem. Dlaczego akurat taki sport? Przede wszystkim dlatego, że daje mi on poczucie bezpieczeństwa, ale to już wiem teraz, a wcześniej dlatego, że od zawsze coś trenowałam, jakieś dyscypliny sportu, zaczynałam od gimnastyki, ale gdzieś natrafiłam w pewnym momencie swojego życia na sporty walki i tam najbardziej się po prostu odnalazłam. Chyba mam po prostu takie cechy charakteru i to mi daje takie największe spełnienie. No i czuję się bezpiecznie dzięki temu kickboxingowi po prostu. A zawsze był to kickboxing, czy wcześniej zaczynałeś od jakichś innych też sportów walki? Zaczęłam od karate Kyokushin. Miałam 13 lat, jak zaczęłam trenować karate Kyokushin. Wystartowałam po kilku latach w zawodach, ale tam brakowało mi uderzeń na twarz, bo można tylko w karate uderzać na tułów. No i stwierdziłam po tych pierwszych, bo to były mistrzostwa Polski, po tych pierwszych mistrzostwach Polski, że po prostu chciałabym kickboxing trenować, bo uwielbiałam kopać, a od dziecka gdzieś interesowałam się walkami bokserskimi, po prostu gdzieś tam podglądałam. I poszłam na trening kickboxingu, no i w pełni się odnalazłam. Po kilku miesiącach wystartowałam w pierwszych mistrzostwach Polski, później zaraz w następnych i w przeciągu 3 miesięcy dostałam się do kadry narodowej, więc w pełni się odnalazłam w kickboxingu. A mówisz, że dopiero jak miałeś 13 lat. Mówię, że dopiero, bo jak na sport taki zawodowy, to chyba w miarę późno. Coś wcześniej było robione? Wcześniej trenowałam jako młodsza, jako dziewczynka w wieku szkolnym, w szkole podstawowej gimnastykę sportową, ale doznałam po kilku latach na treningu poważnego gdzieś urazu i zablokowałam się po prostu na tą gimnastykę sportową. Później była jakaś siatkówka i w ogóle chodziłam na wszystkie zawody sportowe, jakie były tylko możliwe w szkole podstawowej, w szkole średniej. Ale dopiero odnalazłam się po prostu w sportach walki, więc... Ale myślę, że ta gimnastyka dała mi naprawdę bardzo mocne podstawy do wszystkich innych sportów. No jasne. A powiedz mi, bo wspomniałaś, że tymi sportami walki od dziecka się interesowałaś. To tak rzadko kiedy dziecko tak samo z siebie się czymś interesuje. Czy tutaj jakiś wpływ rodzice na to mieli, czy może rodzeństwo? Znaczy, generalnie jestem najstarsza, więc rodzeństwo na pewno nie. Tata był judoką, ale to dopiero dowiedziałam się gdzieś później, jak już sama trenowałam. Wydaje mi się, że to były cechy mojego charakteru. Byłam dosyć niegrzeczna w szkole podstawowej i gdzieś ten mój charakter, te sporty walki bardzo mocno poukładały. I ta dyscyplina, która jest w sportach walki, na pewno poukładała mi te moje emocje, ten mój charakter. Trener, który mnie już prowadzi od 10-11 lat już teraz, też wywarł ogromny wpływ na to, jak się zmieniłam. Ukształtował mnie jako zawodniczkę, jako człowieka również. Mhm. A czy bycie fajterką, tak jak ty, jak moglibyśmy to tak nazwać, czy w tym byciu fajterką jest jeszcze czas, żeby być kobietą? Bo bardzo często się widzi, może to też taki stereotyp, ale że właśnie wojownicy, nazwijmy to, muszą być wydzierani, muszą być niegrzeczni. Im więcej kontrowersji wzbudzają, tym lepiej, bo to się lepiej sprzedaje. A jak to jest u ciebie, Paulina? No, generalnie staram się, jestem kobietą i nigdy o tym nie zapominam. To, że mam charakter wojowniczki, to
gdzieś na pewno Panu Bogu za to dziękuję, ale nie zapominam o tym, że jestem kobietą. Na co dzień, o dziwo, jestem umalowana delikatnie, mam pomalowane paznokcie, chodzę do kosmetyczki, a co niedzielę zakładam spódnicę długą do kościoła, także można być fajterką i przy tym po prostu zadbaną kobietą i tak powinno być moim zdaniem. No tak, bardzo fajnie. A wspomniałaś tutaj, Paulina, o tym, że co niedzielę chodzisz do kościoła i też wiem, że jesteś taką osobą dość głęboko wierzącą. Jakbyś mogła powiedzieć o tej roli wiary, jaką ona w Twoim życiu odgrywa i też w nawiązaniu do swojej kariery, jak to się przekłada wszystko? Rola wiary w moim życiu jest na pewno centralna. Pan Bóg ma pierwsze miejsce u mnie w życiu. Każdy dzień staram się zaczynać od chociażby znaku krzyża, ale przeważnie znajduję czas na modlitwę, na różaniec. Teraz praktycznie codziennie odmawiam różaniec. Wiara jest naprawdę u mnie centralna i dzięki temu, że Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, wierzę, że gdzieś tak to wszystko w niesamowity sposób układa się w moim życiu i po prostu zawierzam wszystko Panu Bogu każdy dzień. I normalnie po ludzku na niektóre rzeczy nie mam siły i myślę, że gdzieś ta pomoc z góry bardzo mocno jest i daje radę. A czy było jakieś takie wydarzenie w Twoim życiu, które wpłynęło na to, że tak głęboko wierzysz, czy tak zostałaś wychowana i tak to kontynuujesz? Mhm. Znaczy na pewno było kilka takich. Miałam dosyć trudne dzieciństwo. Gdzieś tam głęboko bardzo przeżyłam rozstanie moich rodziców i tak dalej. I poprzez sport i poprzez sport gdzieś szukałam właśnie odreagowania i później gdzieś Pan Bóg bardzo mocno zadziałał w moim życiu. Od dziecka oczywiście byłam wierząca, miałam wszystkie sakramenty, ale ten proces nawracania się dopiero zaczął się w takim wieku nastoletnim, gdzieś myślę 16 lat, gdzieś Pan Bóg mocno postawił na mojej drodze wspaniałych ludzi, którzy mnie pokierowali w kierunku Boga, w kierunku sportu i za co jestem ogromnie wdzięczna i wiele ciężkich momentów naprawdę było w moim życiu i wiem, że bez Pana Boga nie dałabym rady i również bez sportu. A jaką osobą jest Paulina Saczuk? Myślę, że bardzo spokojną. Na co dzień jestem bardzo spokojna, ale natomiast w ringu i na treningu zamieniam się w niesamowitą wojowniczkę. Jestem bardzo nieustępliwa, ale to też się przekłada na życie. Pomimo że na co dzień jestem spokojną osobą, to też myślę, że nie odpuszczam na co dzień, walczę o swoje. Staram się być po prostu dobrym człowiekiem, przekazywać pozytywne wartości, wartości katolickie, wartości sportowe dzieciom, młodzieży, wszystkim moim podopiecznym. Staram się być po prostu jak najlepszym człowiekiem. A masz ku temu okazję, bo pracujesz jako trener oraz jako nauczyciel wychowania fizycznego, zgadza się? Tak, dokładnie. No Pracuję jako instruktorka i jako nauczycielka. Która praca fajniejsza? Zdecydowanie instruktorki. To takie pytanie poza konkursem. Zdecydowanie. No dobrze. Paulina, bo robisz bardzo dużo rzeczy w ciągu dnia, pracujesz i tu, i tam, ale rozumiem, że jeszcze znajdujesz czas na trening. Tak, oczywiście. Oczywiście. Trening jest... Kiedy mam czas, to idę pobiegać przed pracą, ale generalnie jak zaczynam rano pracę, pomimo że w pracy staram się być cały czas aktywna, ale wiadomo, to nie jest trening specjalistyczny. Na trening specjalistyczny przeważnie poświęcam swoje popołudnia codziennie. Niedziela jest tylko u mnie dniem wolnym, bo jest to dzień święty, chyba że wypadają po prostu jakieś zawody, mistrzostwa Polski. Mhm. A jest to tak, że te treningi powiedzmy niewłaściwe, tylko te dodatkowe wykonujesz sama? Na tyle już jesteś świadomą zawodniczką, że wszystko wiesz co i jak? Czy ktoś nad tobą jeszcze sprawuje opiekę? Generalnie już od dłuższego czasu te treningi specjalistyczne, niespecjalistyczne wykonuję sama po prostu. Czyli jakieś bieganie, dotlenienie się,
jazda na rowerze, te treningi uzupełniające, basen, pływanie, bo u nas w sportach walki to są po prostu treningi uzupełniające, ale też są to treningi bazowe, tak jak bieganie, które no po prostu muszą być. Jasna sprawa. A jak to jest, Paulino, z tym twoim sportem, z kickboxingiem? Czy jest jakiś taki kraj, jakiś taki region gdzieś na świecie, który słynie z tego kickboxingu? Tak jak na przykład Muay Thai to Tajlandia, czy nie wiem, Krav Maga Izrael. Można jakoś by tak przypisać gdzieś kickboxing, czy raczej nie? Generalnie na dzisiejszy czas myślę, że nie, ale kickboxing po prostu wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, więc jedyne to jest takie miejsce powiązane, ale na dzień dzisiejszy kickboxing jest tak rozwinięty na świecie, że do każdego kraju, myślę, do którego się pojedzie, można pójść spokojnie na trening kickboxingu i na to i na wysokim poziomie po prostu ten kickboxing ćwiczyć. Bo rozumiem, że kickboxing to tak z angielskiego to kick, czyli uderzać, znaczy kopać, i boxing, Tak. czyli no właśnie używać rąk, tak? Czyli to Tak, jest dokładnie. połączenie i ręce i nogi, zgadza się? Tak. Połączenie boksu i wszystkich kopnięć. A czy kickboxing to jest popularny sport? Myślę, że bardzo. Myślę, że bardzo to jest popularny sport. Em, Chyba mniej Dużo, niż dużo. boks, co? em, Czy nie Czy do ja końca? wiem? Trudno Teraz, powiedzieć. teraz myślę, że już bardzo na równi. Mhm, mhm. A powiedz mi, Paulina, jak trenujesz, to rozumiem, że masz kogoś, jakiegoś takiego sparring partnera gdzieś tam. Bo to nie tylko worek, prawda? Nie tylko jakieś tam ćwiczenia takie z cieniem, tylko musisz mieć też żywą osobę naprzeciwko. Tak, oczywiście, takie osoby, no właśnie to jest właśnie trening, na tym polega trening specjalistyczny. My generalnie trenujemy tak, trening zadaniowy mamy, zadaniowo-sparingowy, zależy od okresu przygotowawczego, ale na każdym treningu jest nas grupa osób, jest grupa sparring partnerów bądź sparring partnerek i bardzo ciężko jest bez sparring partnera. A grupa sparring partnerów i sparring partnerek to znaczy, że oni, rozumiem, że też są zawodnikami. Tylko, Tak, że... oczywiście. My trenujemy na sekcji na AZS AWF Warszawa, sekcja kickboxingu. Jest tam nas kilkanaście osób i wszyscy jesteśmy czynnymi zawodnikami. Ważne jest to, żeby często zmieniać sparring partnera? Myślę, że tak, bo to pomaga. Trzeba szukać wielu rozwiązań. To tak jak w ringu do przeciwnika. Jasne, żeby się Różni nie zawodnicy nauczyć się na trafiają. pamięć jednego i na tym zostać, tak? Tak, dokładnie tak. Paulino, kickboxing brzmi tak bardzo kontuzyjnie. Zdarzały ci się kontuzje w przeszłości? Niestety tak. Niestety tak. Drobne urazy to zdarzają się praktycznie na każdym takim treningu, gdzie się pojawiają sparingi. Takie drobne mikro i makro urazy, no to są naprawdę na każdym treningu, bo to jakieś nadgarstki, stany zapalne. Aktualnie mam 2 stany zapalne w nadgarstkach, jakieś obite nogi, siniaki, ale taką największą kontuzją, jaka mi się zdarzyła, to było 2 razy dwukrotne złamanie nosa, niestety. Ojej. To była najgorsza kontuzja. Na szczęście nie widać, przynajmniej przez kamerkę. Tak. Paulino, a co wolno w twoim sporcie, a czego nie wolno? Bo wolno używać rąk, wolno używać nóg, a czego nie wolno? Wolno walczyć tylko i wyłącznie w stójce. Jeżeli zawodnik upadnie, to nie wolno mu zadać ciosu, nie wolno atakować w tył pleców, w tył głowy. Wszystkie takie techniki zadawane w plecy, z tyłu głowy są po prostu niedozwolone. Może trochę głupie pytanie, ale w kontekście freak fightów i ogólnie szeroko pojętego promowania bicia się w różnych wariantach, w różnych kategoriach, zdarza się czasem, że na zawodach, na jakich występujesz, ktoś, powiedzmy, popełni taki błąd przez przypadek, bo trenuje inny sport albo wywodzi się z innego sportu i mu się zdarzy zapomnieć, że czegoś nie wolno mu zrobić z takiego technicznego punktu widzenia? Osobiście na oczy nie widziałam takich przypadków, ale widziałam filmiki. To jest od razu po prostu karane. Najpierw jeżeli to jest bardzo duże wykroczenie, czyli jeżeli zawodnik upada i ktoś biegnie na niego i go młotkuje jak w MMA, no to jest po prostu dyskwalifikacja, to jest niedozwolone. Mhm. No jasne. No i pomijam, że to jest w ogóle niezgodne z duchem walki, jaki jest w kickboxingu.
Dla mnie to jest po prostu zagranie, no to jest nie fair play po prostu. No, zgadzam się. A jakie są kategorie wagowe? Bo rozumiem, że na tej zasadzie jesteście dzieleni Tak, na jakieś tak. grupy, tak? Jak to wygląda, Paulina? Mogę przedstawić kategorie żeńskie, bo męskich wszystkich nie pamiętam. Proszę bardzo. W seniorkach u kobiet zaczyna się kategoria najniższa wagowa do 48 kg, później jest 52 kg, później jest 56 kg, w której ja startuję, reprezentuję kategorię 56 kg. Następnie jest kategoria 60, 65, 70 i taka później jest open. 70 plus. To tak u kobiet. U mężczyzn jest podobnie, to jest różnica do 4 kg, tak. A zdarza się tak, że czasem zbijasz albo celowo zawyżasz tą wagę, żeby zawalczyć w innej tej kategorii? Generalnie staram się pilnować na co dzień wagi, ale jestem kobietą i to jest bardzo trudne w okresie kiedy ten stan wody się podnosi albo schodzi. Chodzi mi o menstruację. No i generalnie czasem trzeba troszkę, ta waga mi się podniesie i jest troszkę za dużo, ale to jest wszystko woda i trzeba troszkę zejść z tą wagą, no to można pójść na saunę albo po prostu mniej wypić, mniej zjeść, no trzeba się pilnować. Jak już startuje się w sporcie, który ma określone kategorie wagowe, to trzeba na co dzień po prostu się pilnować bardzo. Musi być dieta odpowiednia. Rozumiem. Natomiast tutaj w tym pytaniu bardziej chodziło mi o to, czy jest na przykład tak, że walczysz w danej kategorii, stwierdzasz, że wygrałaś tam wszystko, może spróbujemy czegoś wyżej albo czegoś niżej, czy raczej nie ma tak? Generalnie raz w swojej historii zmieniłam kategorię na wyższą. To było podczas pandemii. Bardzo się męczyłam już do kategorii 53 kg z tak zwanym zbijaniem wagi i po prostu odpuściłam na pewien moment. Czułam się tam dobrze. Byłam tam 2 lata w tej kategorii 60 kg. Ale mój organizm wypoczął, nabrałam chęci i sił i na nowo zaczęłam schodzić z moją kategorią wagową do 56 kg. Czy duża jest różnica pod względem siły, jeśli chodzi o te kategorie wagowe? Tak, ja czułam ogromną różnicę. Inny jest zupełnie trening. A jakiś przykład, co się zmienia pod trening? Trening siłowy generalnie. Jeżeli idzie się w kategorii wyższej, można sobie pozwolić na większy trening siłowy po prostu. A czy jest tak, że ty albo twoje koleżanki czasem tak z jednej strony chcecie jak najlepiej się przygotować pod zawody, chcecie jak największą siłę, tą bazę zbudować, ale z drugiej strony gdzieś powstaje ten taki aspekt, że no jednak jesteście kobietami, chcecie się sobie podobać się innym, na przykład płci przeciwnej, że zdarza się czasem tak, że można by ciężej potrenować, ale tak nie do końca się tego chce. Oczywiście, że ten aspekt się pojawia. U mnie też on jest. Mówię, ja jestem kobietą i im mniej ważę, tym dla mnie lepiej, tym ja się lepiej czuję. Dlatego generalnie ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że im niższa waga, tym ja się bardziej cieszę. Nie zależy mi na tym, żeby budować aż tak bardzo mocno mięśnie. Jasne. Paulina, powiedz mi, czy twój sport opłaca się finansowo? Mówiąc tutaj o realia Polski. Na dzień dzisiejszy no muszę przyznać, że niestety nie. I od dłuższego czasu no muszę dokładać do tego sportu. Jest to moja pasja ogromna. I no, na takim przykładzie, jak jadę na Mistrzostwa Polski, no to ja opłacam cały turniej, opłacam startowe, opłacam hotel, paliwo i tak dalej. Jeżeli już jestem w kadrze narodowej, to za wszystkie zgrupowania płaci Polski Związek Kickboxingu. Jak jestem powołana na Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata, to też oczywiście Polski Związek Kickboxingu to wszystko zapewnia, ale na co dzień no muszę pracować, żeby się po prostu utrzymać. Muszę mieć inną pracę, a sport, który kocham, który jest moją pasją i odskocznią, nie daje mi możliwości utrzymania się na co dzień. A można tutaj liczyć na jakieś dofinansowania, nie wiem, do odżywek, do trenera, jakieś takie comiesięczne, nie licząc wyjazdów, dodatki, czy nie bardzo? Generalnie po 26 roku życia w naszym kraju
nie są takie osoby za bardzo dofinansowywane w tym sporcie. Ja akurat jakieś tam jednorazowe stypendium mam gdzieś, ale no to starczy na trochę, tak? To nie są takie duże pieniądze, żebym co mogła na każdy miesiąc przez cały rok zapewnić sobie na odżywki, na trenera i tak dalej. No, to jest takie stypendium jednorazowe fajną pomocą na jeden jakiś większy wyjazd. Mhm. Ale dlaczego pytam? Dlatego, że wcześniej zapytałem, czy kickboxing jest tak popularny jak boks. Ty powiedziałeś, że chyba tak, albo może i nawet bardziej. Natomiast ja to powiem tylko z tego, co ja uważam, bo nigdy nie rozmawiałem tak personalnie z żadnym bokserem zawodowym. Natomiast uważam, że boks, MMA są to sporty, nie wiem, czy przez federacje bardziej jakoś tak wspierane, czy w ogóle przez polskie związki, gdzie tych pieniędzy pojawia się więcej. Myślę, że w boksie dlatego tak jest przede wszystkim, że jest to dyscyplina olimpijska. My dopiero kickboxing na tą drogę olimpijską wchodzimy, bo jesteśmy od niedawna dopiero członkami MKOL-u. Teraz w wakacje kickboxing będzie pierwszy raz na Igrzyskach Europejskich. I szansa jest, że kickboxing będzie kiedyś w przyszłości w pełni dyscypliną olimpijską i będziemy na Igrzyskach Olimpijskich, ale to dopiero w 2028 roku. Takie są gdzieś perspektywy. Na dzień dzisiejszy takich dofinansowań Polski Związek Kickboxingu nie ma, a tym bardziej zawodnicy. Czy w związku z tym myślałaś kiedyś, albo myślisz aktualnie o tym, żeby gdzieś się udać indziej, gdzie pieniądze na ten sport są lepsze? Z tyłu głowy cały czas gdzieś jest taka myśl. Generalnie żyję tą nadzieją, że kickboxing w 2028 roku będzie na Igrzyskach Olimpijskich i jest to moje największe marzenie i największy cel sportowy, żeby na te Igrzyska pojechać. Będzie to dla mnie tak naprawdę w mojej karierze, myślę, że już ostatni gwizdek, bo będę miała 32 lata. Ale jeżeli kickboxing nie wejdzie, no to gdzieś z tyłu głowy chodzi mi przebranżowienie się po prostu na dyscyplinę olimpijską. MMA u mnie odpada, ale myślę, że w pełni dyscyplina olimpijska tak, bo po prostu bardzo od zawsze lubiłam bardzo boks i te dyscypliny olimpijskie są gdzieś mi takie bliskie. Chyba łatwiej będzie tobie, jako osobie, która wcześniej kopała i boksowała, przestawić się tylko na jedną z tych rzeczy, niż jakbyś wcześniej po prostu trenowała boks i nagle miałabyś dołożyć kopnięcia, prawda? To zawsze chyba łatwiej. Tak. To jest zdecydowanie lepiej i takim przykładem właśnie takich zawodników są bracia Kliczko, bo oni byli najpierw kickbokserami, a później przebranżowili się w pełni na boks i jeden z braci, Władimir Kliczko, zdobył właśnie mistrzostwo olimpijskie w boksie. No tak. A teraz bronią kraju, więc tak, trudny czas. Tak. Paulino, powiedz mi, jak już jesteś na takich zawodach, to ile walk trzeba stoczyć, żeby dojść do finału? To zależy przede wszystkim od ilości zawodników bądź zawodniczek w danej kategorii, bo to są drabinki, jest system pucharowy. I jeżeli walkę się wygrywa, to się przechodzi dalej. Jeżeli się przegrywa, no to się po prostu odpada z turnieju. To naprawdę zależy od ilości zawodników, bo tych zawodniczek może być 15 w kategorii, a może być też i 4, nieraz tak bywało. I to zarówno te 15, jak i 4 to też charakterystyczna liczba dla tych dużych imprez? Nie, myślę, że im wyższa ranga zawodów, tym więcej zawodników. Tak jak przykładowo Puchar Świata, Mistrzostwa Świata, Europy, tam już więcej zawodników, no i dodajmy to, że to są najlepsi z danego państwa. No tak, zgadza się. A to wtedy, załóżmy, wygrywasz taką pierwszą walkę z tej drabinki. To następna kiedy jest? Może być, że tego samego dnia? Może być, że tego samego dnia regulaminowo, ale na takich zawodach już większych, jak Mistrzostwa Europy i Świata, gdzie te zawody trwają tydzień, fajnie te walki są rozkładane, że starają się rozkładać do jednej walki dziennie i to jest bardzo dobre, bo my codziennie mamy też ważenie na tych zawodach i mamy szansę na zregenerowanie się i po tej walce, i po tym ważeniu.
Czy wszystkie zawody są odbywane w takim systemie pucharowym, czy zdarza się, że no nie wiem, tak jak są właśnie gale boksu, walka o Mistrzostwo Świata, to wiadomo, że oni już sobie wcześniej zapewnili to miejsce w finale. Zdarza się tak też u Ciebie? Generalnie jest tak, że znaczy system pucharowy cały czas jest w kickboxingu, więc on będzie cały czas obowiązywał, ale mogę powiedzieć na przykładzie Mistrzostw Polski, chociażby tegorocznych. Ja na przykład byłam rozstawiona, czekałam już w półfinale, a zawodniczki w ćwierćfinale walczyły o wejście do półfinału do mnie. A byłam rozstawiona ze względu na osiągnięcia po prostu i medal z zeszłorocznych Mistrzostw Europy. Okej, no to tak sprawiedliwie według mnie. No, ja też tak uważam. Paulina, a jest czas walki, wchodzisz na ten ring i co masz w głowie? Co sobie myślisz? Przede wszystkim koncentracja, maksymalna koncentracja na wykonaniu jak najlepiej zadania. Obserwacja ruchów przeciwniczki, słuchanie podpowiedzi i no, przede wszystkim konsekwentna realizacja planu. A czy masz jakiś taki swój rytuał przedstartowy? Nie wiem, słuchasz jakiejś ulubionej muzyki, powtarzasz sobie jakieś teksty motywujące, modlisz się, nie wiem, jest takie coś? Przede wszystkim się modlę, bo stres jest maksymalny w sportach walki, więc przede wszystkim zawsze towarzyszy mi różaniec, bo to jest gdzieś taki spokój dla mnie wewnętrzny. Myślę, że modlitwa, najbardziej modlitwa. Czasem zdarza się, że posłucham jakiejś muzyki. Oglądałaś kiedyś taki film sportowy Rocky? Nie, tego nie oglądałam. Rockiego nie? Sylwester. Ja nie, przepraszam, Rocky Balboa, tak? Rocky Balboa, tak. Tak, to oczywiście, wszystkie To części. oczywiście. No, Tak, piękna sprawa. tak. To teraz zadam takie pytanie. Czy zdarzyło Ci się kiedyś, że tak kolokwialnie mówiąc, całą walkę zbierałaś baty, mocno było, naprawdę, że nikt by na Ciebie nie postawił i nagle przyszedł taki błysk, wyczekałaś i był 1-2 ciosy, albo poczekałaś po prostu, aż przeciwniczka się zmęczyła i wygrałaś walkę? Jest to w ogóle możliwe? Jest to możliwe oczywiście, ale ja osobiście nie miałam nigdy takiej sytuacji. Okej. Czyli od początku zawsze to Ty bijesz innych, Paulina, i tak. Znaczy, nie. Może to jest generalnie tak, że na tym już wyższym poziomie, ja mówię tutaj już o Mistrzostwach Europy i Świata, gdzie te walki są bardzo wyrównane, ta koncentracja musi być jeszcze większa, bo tam po prostu walki prowadzone są na równi. Tam każda chwila nieuwagi może zadecydować o przegranej bądź o wygranej, więc tam trzeba naprawdę być maksymalnie skoncentrowanym. Te walki na Mistrzostwach Europy i Świata są na najwyższym poziomie i tam trzeba zachować naprawdę zimną krew, spokojną głowę. A ile jest rund i po ile czasu one trwają u Ciebie w sporcie? W amatorstwie 3 rundy po 2 minuty z minutowymi przerwami. W amatorstwie. W amatorstwie, tak. A jak przejść z amatorstwa na zawodowstwo? Znaczy generalnie kickboxing w Polsce, jeżeli chodzi o zawodowstwo, nie jest aż tak w pełni rozwinięty. Aczkolwiek teraz wiem, że tam rozwija się chyba jakaś gala Babilonu, gdzie te walki K1 są. No generalnie są telefony, ja też miałam kilka propozycji walk zawodowych, ale jakoś nie do końca jestem przekonana do walk bez ochroniaczy na nogi, bo gdzieś zgadzam się z tym, że na walce zawodowej kasku może nie być, ale nie do końca zgadzam się na walczenie na gołe piszczele, na gołe stopy. A czy jest tak, że jeśli byś podjęła chociaż jedną taką walkę, nazwijmy to profesjonalną, to już nie ma powrotu do, nazwijmy to też amatorstwa? Nie, w Polsce można być i zawodnikiem, jeżeli chodzi o kickboxing, można być zawodnikiem i zawodowym, i amatorskim. To nie przeszkadza. Okej, no bo kiedyś tak jak się uczyliśmy, bo studiowaliśmy razem, to było przecież tak, że sportowcy, którzy przechodzili na zawodowstwo, nie mieli też, powiedzmy, możliwości brania udziału w Igrzyskach Olimpijskich. Stąd też pytanie moje. Czyli tak nie jest. Nie, na tą chwilę tak w kickboxingu nie jest, ale nie wiem jak to będzie, jeżeli naprawdę kickboxing będzie dyscypliną w pełni olimpijską. Tak jest. Powiedz mi, Paulina, bo masz bardzo piękną koszulkę z orzełkiem na piersi.
Jak to jest reprezentować nasz kraj? Oczywiście na arenie międzynarodowej, no bo na zawodach polskich to rozumiem, że wszyscy reprezentujemy nasz kraj, ale co czujesz, jak wygrywasz, załóżmy, Mistrzostwa Europy albo jest odgrywany hymn, niezależnie na jakiej imprezie sportowej Polski? No przede wszystkim to jest ogromna duma, bo historia naszego kraju, tradycja przede wszystkim naszego kraju to jest coś pięknego i dla mnie to jest wartość sama w sobie i jestem dumna po prostu za każdym razem, kiedy mogę założyć właśnie orła na pierś, kiedy zakładam dres kadrowy, kiedy po prostu mogę podnieść naszą flagę i staram się najgodniej jak tylko mogę reprezentować Polskę. Pięknie. A Paulino, jeśli ktoś, załóżmy, by nas słuchał i przyszłaby mu do głowy taka myśl, że chciałby tego kickboxingu spróbować, to uważasz, że jest to sport dla każdego? Czy trzeba mieć do tego jakieś predyspozycje szczególne? Predyspozycją taką, którą trzeba mieć, to jest chęć. Ja zawsze to wszystkim powtarzam. Po prostu trzeba chcieć i trzeba pójść i spróbować, odważyć się, nie bać. A może zacznie się piękna i wyjątkowa droga dla kogoś, tak jak i dla mnie. Ja też spróbowałam i okazało się naprawdę niesamowicie. Także ja zachęcam i polecam serdecznie każdemu kickboxing. Czyli nikt nie jest skreślony, każdy ma szansę. Oczywiście, że tak. Świetnie. A powiedz mi jeszcze, Paulino, tak na zakończenie, czego ja Ci mogę życzyć? Bo więcej tytułów, no to na pewno, ale myślę, że one przyjdą same. Jest takie coś, co mogę Ci życzyć, co by się na pewno przydało? Tak. Myślę, że możesz mi życzyć, żeby się spełniło jedno z moich największych marzeń, czyli zdobycie medalu olimpijskiego. To jest moje największe marzenie i to mnie trzyma naprawdę przy tym sporcie. No to mam nadzieję, Paulina, że będzie gdzieś relacja, będzie można w telewizji obejrzeć Ciebie, jak odbierasz złoty medal. I tego Ci życzę. No, dziękuję bardzo. No i życzę Ci tego i też pozdrawiamy, żeby ślub się super udał. Pozdrawiamy narzeczonego. Tak, pozdrawiamy narzeczonego, trenera boksu zresztą. Też wszystkich pozdrawiamy. No i co? Bardzo Ci dziękuję, Paulino. No i ja Tobie również, Krzysztof. Bardzo dziękuję za wywiad. Moim i Państwa gościem była Paulina Saczuk, mistrzyni Polski, wielokrotna mistrzyni Europy, aktualna wicemistrzyni Europy, zdobywczyni Pucharu Świata oraz reprezentantka naszego pięknego kraju w kickboxingu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.